Dzień dobry. Malutki już na posterunku. Wygrzewa się w słoneczku. To co? To ja się zajmę odwodnieniem. Muszę tutaj odkopać fundament. Zabezpieczyć go takim środkiem, to się chyba nazywa desperbit. Wysmarować tym środkiem, rozłożyć go o włókninę, rurę drenażową i zasypać żwirem. No to działam. No to zacznę z tej strony, bo tutaj będzie trochę więcej słońca. No ta ścianka pewnie zacznie się gdzieś w tym miejscu. Także tutaj dotąd gdzieś dokopię. A ziemię wyrzucam tu w ten dół. Taka uwaga, generalnie to jak się odkopuje fundament, to trzeba to robić odcinkami. Nie wolno tego robić po całości. Natomiast ja nie będę go odkopywał do samej ławy. Ja go odkopię tak pewnie w połowie, więc mogę sobie pozwolić na to, że zrobię to na całym odcinku, tak żeby te prace szły mi szybciej. O, czuję, że dość szybko będę się rozbierał. Szybko robicie. Tak, Gulliver? Co? Co jest? Gorąco. Za wysokie tempo sobie narzuciłem. Powinienem pracować wolno, a najwyżej przyspieszę w montażu, nie? No dobra, to ja pierwszy rowek wykopałem. Jak widzicie, głęboko tego nie odkopuję. Teraz posmaruję tym desperbitem, czy jakimś odpowiednikiem. W sumie nie wiem, co ja kupiłem. Musiałem pojechać do sklepu i kupić, bo miałem jeszcze taką końcówkę, ale ona niestety się zważyła, także to się nie nadaje. W sumie to powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, po co tym to smaruję. Teoretycznie ma to zapobiegać degradacji betonu, fundamentu w ziemi, ale czy to faktycznie tak działa, to trochę zwątpiłem, jak zobaczyłem, że trochę mrozu sprawiło, że ten stary desperbit mi się zważył. No ale okej. Wszyscy smarują, to i ja będę miał posmarowane. Robię tutaj ten wykop z takim lekkim spadkiem, tak żeby woda potem mogła sobie iść tam w stronę skarpy. Tu też zaraz będę odkopywał, tylko najpierw posmaruję. Smaruję tak zgodnie z instrukcją. Pierwszy raz rozcieńczony, warstwa gruntująca i po paru godzinach drugi raz już bez rozpuszczania. Pieski są strasznie znudzone, ale przynajmniej mają ciepło, więc nie narzekają.
Dziadostwo. Nie mówcie, że to moja wina, że za mocno szoruję. No proszę, to ja się martwiłem, że ptaszki będą mi wpadały, a tu bardziej o psa się muszę martwić. Bo lubi stąd pić, przyzwyczaił się, że stąd pije wodę i teraz trochę siatka mu przeszkadza, ale widzę, że daje radę. Byle się nie zaplątał. O, proszę, łapą dociska i ma wodę. Przerwa. Zgrzałem się. No i dobra, to na dzisiaj wystarczy. Jutro posmaruję to drugi raz, już bez rozcieńczania. Potem to będzie mi schło, a ja sobie dokopię tam już do końca i będę mógł przejść na drugą stronę. No to idę sobie odpocząć. Przystawię. Wybiorę te liście, które tam mi tą siatkę tak opuściły i podstawię coś na pomoście. Zobaczymy, może będzie lepiej. Hej malutki, jak Ci się to podoba? Próbujesz wejść na siatkę? To może się skończyć kąpielą. Nie da się napić wody ze stawu, tak? I trzeba iść do miski. To nasiona konkola. Tak mi się w każdym razie wydaje. Rozrzuciłam je tutaj, na tą łąkę przed domem i sypnę też tutaj, gdzie mam sadzonki malw i ostróżek. Rozsypałam też na tej łące, tutaj gdzie
jest świeża ziemia. Na tej łące rosną głównie chabry. Ale nie takie chabry buławatki, niebieskie, tylko takie chabry łąkowe. Kwitło tutaj też dużo dzikiej marchwi i krwawnika. I jeszcze kwitnie nawłoć pospolita. O, zapomniany pomidorek, który wsadziliśmy tutaj do tej dziury w pniaku. Ile pożytku z niego nie było. Ale zobaczcie, radzi sobie. W połowie października jeszcze ma kwiaty. Kruk kracze. A ja muszę wracać. Nie zrobiłam tych rzeczy w ogrodzie, które sobie zaplanowałam. Wrócę pewnie dopiero po 1 listopada. Jeśli nie będzie mrozów, no to jeszcze zdążę ogarnąć warzywnik. O, jaka szkoda. To chyba wierzba Iwa. Taka ciekawa, zupełnie inna niż inne wierzby. Ma najpiękniejsze kotki. No ale niestety się tutaj wyłamała. Tylko malutki radośnie skacze. A tam myszołów. 2. Do zobaczenia. To ja już poprawiłem siatkę. Postawiłem na końcu pomostu taką starą drabinkę. Ile tych rzeczy z tego naszego starego basenu się przydaje. Także liście już się nie gromadzą. Wiatr je pięknie zwiewa. No i ja nie mam problemu, że będę musiał na wiosnę wymieniać wodę. To dokładnie spotkało mnie w tym roku, kiedy próbowałem oczyścić basen z liści, ale ich była taka ilość, że jedyna opcja to wypompowałem wodę. Ona się nie zmarnowała, bo ją po prostu wylałem do tego stawu w lesie. No niemniej to jest 60-70 litrów metrów sześciennych wody, którą potem musiałem z powrotem tu pompować. No i co? No i jeszcze chciałem podziękować wszystkim tym, którzy komentowali w trosce o dobro zwierząt. Jak widzicie, ta żółta linka, którą tutaj dodatkowo rozciągnąłem, ona dość dobrze naśladuje elektrycznego pastucha, także ani sarny, ani dziki na pewno tutaj nie będą chciały podchodzić. A jeśli podejdą, no to widzieliście film, w którym z wody korzystał Gulliver, także myślę, że poradzą sobie w ten sam sposób. Jedyna moja obawa była o małe ptaszki, ale też nic się nie dzieje. Siatka jest nisko, ona ma drobne oczka, to są oczka centymetr na centymetr, więc naprawdę trudno, żeby ptaszek się w to zaplątał, tym bardziej, że ta siatka jest mocno naciągnięta. A wszystkie duże ptaki, ktoś pisał z Was o kaczkach na przykład, no to wyląduje kaczka, pochuśta się na siatce i albo jej się będzie podobało, albo przeleci do dolnego stawu. Daleko nie ma, ten staw jest przecież tu i tam będzie miała dużo wygodniej. Także ja się tutaj specjalnie o zwierzęta nie obawiam, natomiast cieszę się, że nie będę musiał na wiosnę wypompowywać 60 metrów sześciennych wody. I o to chodziło. No dobrze, tu wszystko ładnie wyschło. To mogę teraz położyć drugą warstwę tego lepiku, czy tam desperbitu. Chociaż nie, ja kupiłem Disprobit. Ciekawe. I to będzie sobie w tym czasie schło, a ja dokopię tam dalej do skarpy, bo tam mam jeszcze niedokończone i będę mógł przejść też na drugą stronę. No chyba że wyschnie to mi wcześniej, to zrobię tutaj najpierw odwodnienie, pozasypuję to i dopiero przejdę na drugą stronę. Zobaczymy. To teraz już smaruję tak bez rozcieńczenia.
No to z tej strony skończyłem. Tak to wyszło. Tak do końca to nie jestem przekonany, czy ten żwir to jest dobra opcja. Ale nie mam na razie innej koncepcji. Więc tak zostanie. Tu jeszcze będę musiał rozpracować ten spadek. Na razie ułożyłem taki murek z kamieni. No jak kiedyś tutaj dojdzie taras będzie, no mniej więcej on będzie na wysokości tej papy tu na rogu. No trochę wyżej, tak z 10 cm wyżej niż ta papa na rogu. Chyba. No to nie wiem jeszcze jak go tu zabuduję. Czy zrobię tylko słup pod dach, czy może zrobię tu cały fundament i też będzie z kamienia zabudowany z tej strony i tu od strony skarpy. No to jeszcze do decyzji. Także tak to wyszło. To teraz mam drugą stronę jeszcze do zrobienia. Tam chyba będzie już mniej pracy, a przynajmniej płycej muszę kopać. Bo tak tutaj jest to z grubsza zrobione i rura jest dociągnięta aż do rogu. No i stąd muszę pojechać aż tam mniej więcej jak będzie fundament pod werandę. Także raczej tu już głęboko kopać nie trzeba będzie, tylko może trochę poszerzyć. I to wszystko. No i cały czas się tylko jeszcze zastanawiam, co zrobić w tym miejscu. No bo tu jest taka sytuacja, widzicie, że schodzi dość mocno ostro grunt. I tak się zastanawiam, czy tutaj nie zrobić takiego murka z kamieni, który trochę załagodzi ten spadek i optycznie to też wyrówna. Nawet już bez murowania kamienie, tylko tak ułożone. No dobra, działam dalej. A i jeszcze Wam tylko tyle powiem, że jakbyście chcieli sobie kupić lane kółko, to przemyślcie, bo ono no pasuje mi kolorystycznie do rączki w szpadlu i do betoniarki, ale to jedyny plus takiego lanego kółka. Ono po prostu przez to, że nie jest sprężyste, słabo się tym jeździ na jakichś nierównościach, bo jednak pompowane kółko to podskakuje, a takie to twarde i to od razu na ręce się przenoszą te wszystkie wstrząsy. Dobra, działam. Co tam?
No dobrze, no to musi chwilę wyschnąć. Pewnie jeszcze dzisiaj posmaruję drugą warstwę, a jutro już będę mógł to zasypać. A ja, ponieważ jeszcze jest dość wcześnie, to zajmę się tą wystającą papą i spróbuję ją podocinać. Jakieś narzędzie. O, swoją drogą mamy inwazję, widzę, tych żuczków azjatyckich. Jak co roku o tej porze. No, wchodzą tam w szpary. No jeszcze tutaj zostaje tą papę włożyć, ale to myślę, że zrobię już w przyszłym tygodniu. Dam jeszcze kilka dni cegle, żeby dobrze związała. No to działam. I cóż się takiego stało, że tak musisz piszczeć? Co, piłeczka ci wpadła, tak? No nie wchodź tam, nie wchodź, faktycznie. Oj, pobrudziła się trochę. Tu mam. No i okej, przyciąłem. Całkiem ładnie to wygląda. A będzie jeszcze ładniej, jak wylecą te blaszki. A i zrobię coś z tym, z tą wełną owczą, bo ona widzę, że jest, nie wiem, czy ptaszki ją wydłubywały, czy sama tak od wiatru. Będę musiał to podopychać i może jakąś, no i jakoś to zabezpieczyć, żeby już nie wychodziła. No ale to będę wiedział, jak już wezmę, uniosę dom, wsunę tą papę na tekturze, opuszczę i wtedy będę wiedział dokładnie, jak ta belka jest dociśnięta i czy tą szparkę, tą szczelinę, gdzie jest w tej chwili ta wełna, to czy trzeba ją jeszcze jakoś uszczelnić, nie wiem, może jakąś listewkę wbić. To pomazałem drugi raz. Siedzę na fotelu, nie chce mi się ruszać, bo mnie kręgosłup już boli, kurczę. Jednak ta praca to jest... Co, malutki, ty chcesz ode mnie? A, piłeczkę żeś przyniósł. No masz. O, i Gulliver przyszedł. Co ty, z listkiem to przyniosłeś? No to jeszcze jutro tylko włożyć rurę, zasypać żwirem i będzie gotowe.
Co chcesz? Co ty tu chcesz? Po co tu przyszedłeś? Po co tu przyszedłeś? Cały jesteś w kłach. No to zrobiłem. Tylko tu jeszcze coś muszę wykombinować. Tak, tutaj na pewno ułożyłem te deski, żeby tutaj dosypać żwiru, żeby nie przerwać odwodnienia, które tu biegnie. I po lewej stronie dosypię jeszcze trochę ziemi. No i tu jest kwestia teraz, jak to zrobić po prawej. Tak mi chodzi po głowie, żeby do tego wykorzystać trochę kamieni i zrobić tutaj taki murek oporowy. No nie wiem, sporo pracy, a trochę ryzyko, że nie będzie ładnie. No chyba zaryzykuję. Ale czy ryzyko się opłaciło i jak to wyszło i czy ładnie, to zobaczycie już w następnym filmie, bo w ten weekend wybieram się na targi książki do Krakowa. Ciekawe, czy uda mi się coś kupić fajnego o remontach starych domów. Jeśli tak, to pokażę, to pochwalę się tym w filmie. A ponieważ wypada mi sobota i część niedzieli, to nie zdążę tego zmontować już w tym filmie. Ale może uda mi się zrobić jakiś film ekstra na środę. Zobaczymy. Gdzie tak pędzisz, malutki? Gdzie ty tak pędzisz? Także ja swoją pracę już wykonałem. Teraz liczę na Was i na Wasze subskrypcje, komentarze i lajki i podbicia. A z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy i dobranoc.